Nie wiem, czy wiecie, ale najnowsze dane GUS-u pokazują na wielki ruch na budowach mieszkań. Chociaż jednocześnie w mediach zobaczycie pewnie informację, że w 2024 roku oddano o 10,5% mieszkań mniej niż w roku zeszłym. Jaka jest prawda? Te audycje nagram mimo przeziębienia, więc przepraszam Was za zachrypnięty głos i jednocześnie za takie trochę skrócenie tej audycji, ponieważ więcej wykresów niż pokażę w tej audycji znajdziecie na stronie cement24.pl, gdzie są również kursy obrotu nieruchomościami. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału i do pisania nam w komentarzach uwag o Waszych lokalnych rynkach nieruchomości. Tylko błagam, podajcie nazwę miejscowości, o której piszecie. No i żeby tak zaoszczędzić swoje gardło, to zacznę od razu od bardzo istotnej informacji. Otóż już w październiku 2024 roku możemy przypuszczać, że ten rok będzie w ostatniej dziesięciolatce, pewnie trzecim co do liczby rozpoczętych budów mieszkań, ale także z dużym prawdopodobieństwem będzie drugim rokiem pod względem liczby budów rozpoczynanych przez deweloperów i na tym wykresie też przy okazji widzicie te niebieskie słupki, to są ogólne liczby rozpoczętych budów mieszkań. Podane są liczby dla 2024 roku. Ta liczba rozpoczętych budów odnosi się tylko do października, bo takie są najświeższe dzisiejsze dane GUS-u. Ta żółta kreska pokazuje coś, co jest według GUS-u kwalifikowane jako na sprzedaż lub wynajem. To tak naprawdę jest budownictwo deweloperskie. Ta czerwona kreska to budownictwo indywidualne. No i gdyby ktoś chciał dokładnie się przyjrzeć tym kreskom, to zauważy, że troszeczkę jeszcze czegoś brakuje. No tak, brakuje budownictwa spółdzielczego, zakładowego, takiego komunalnego, ale ono jest tak znikome, że po prostu gdybym je tutaj uwzględnił, to ja nie wiem, czy ta kreska oderwałaby się od osi 0, a w każdym razie byłaby dość bliska. I co widzimy? Zauważcie, że rok 2014 był w zasadzie ostatnim rokiem, w którym więcej budów mieszkań rozpoczynali inwestorzy indywidualni na własne potrzeby niż deweloperzy, a potem ta różnica w zasadzie coraz bardziej rośnie i widzimy, jak dramatycznie ten rozjazd wygląda w 2024 roku. W 2024 roku do października 132 883 mieszkania zaczęto budować w systemie deweloperskim, a drugi wynik w ciągu tych 10 lat to jest 142 022 mieszkania. Przypada na rok 2019, więc patrząc się na to, ile budów rozpoczęto w październiku, jest duża szansa, że ta sprzedaż deweloperska po prostu przebije ten wynik. Rekord był oczywiście w 2021 roku i deweloperzy wtedy rozpoczęli 166 285 mieszkań. Tyle budów mieszkań zostało rozpoczętych przez deweloperów. Czy i ten rekord zostanie pobity w 2024 roku? No cóż, poczekamy, zobaczymy, ale widzimy w każdym razie, że deweloperzy rozpędzili się z budowami i nawet jeśli nie przebiją tego rekordu, to i tak to będzie bardzo dobry wynik w ciągu ostatnich 10 lat. A przecież tak wiele osób mówi, że trzeba ratować deweloperów tanimi dotowanymi kredytami na mieszkania. A program tych kredytów w zasadzie wygasł w styczniu tego roku i nie zanosi się, żeby został wprowadzony, a w każdym razie nie wiadomo w jakiej formie i czy będzie. Rząd hamletyzuje, no i co? Deweloperzy budują. Stopy procentowe także dla nich jako przedsiębiorców są wysokie, a co robią deweloperzy? Budują, zaczynają budowy. I robią to znacznie intensywniej w odróżnieniu
od tej czerwonej linii, która obrazuje budownictwo indywidualne, co wyraźnie widać na tym wykresie. Ale spójrzmy się też na ten wykres, który pokazuje już trochę mniejszy przedział czasowy. Ta czerwona linia są to liczby budów mieszkań, które zostały rozpoczęte w danym miesiącu, a te niebieskie słupki pokazują narastający od początku danego roku wynik w tych budowach. I tu też widzimy, że tak naprawdę to nie jest tak może bardzo źle z tym budownictwem i widzimy takie nagłe ożywienie w rozpoczynaniu budów w październiku 2024. Ale też widać, że od grudnia 2022 roku znajdujemy się w trendzie wznoszącym w liczbie rozpoczynanych budów. Co to oznacza, gdy słyszymy zewsząd, że oferta mieszkań zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym rośnie, że ta podaż jest coraz większa i że niektórzy twierdzą, ubywa kupujących. Owszem, ubyło tych kupujących na kredyt, ale też kredyty nie są na jakimś dennym poziomie. Co widać na tym wykresie, wprawdzie informacje o liczbie udzielonych kredytów są tylko do września, ale już za kilka dni będziemy wiedzieli, ile tych kredytów udzielono również w październiku, a wnioski o kredyt składane widzimy optymizm. Wiele osób twierdzi, tak, to są refinansowane kredyty. No, niedługo będzie audycja ze specjalistą od kredytów i porozmawiamy sobie o tej skali wystąpień o refinansowanie i czy faktycznie już zaczął się boom na refinansowanie kredytów. Natomiast jeżeli spojrzymy się na ten wykres GUS-u, na którym ta taka granatowa linia najniżej położona ostatnio, to są liczby oddanych mieszkań do użytkowania. Ta szara linia znajdująca się obecnie w środku to liczba rozpoczętych budów i ta zielona linia to są pozwolenia lub zgłoszenia rozpoczęcia budowy. I co z tego wynika? No, widzimy, że wyjątkowo w tym roku, w 2024, ta linia rozpoczynanych budów zbliża się do liczby uzyskiwanych pozwoleń. A też pragnę zauważyć, że tak naprawdę nie każde pozwolenie na budowę rozpoczyna się potem na rozpoczętą budowę. Ta linia, tak na niskim poziomie dosyć istniejąca, mieszkań oddanych do użytkowania, jest w sumie dość oczywista, bo ona jest owocem tego, że 2 lata temu rozpoczynano mało budów, a taki okres budowy mieszkania od wejścia na budowę, od wbicia łopaty do oddania go do użytkowania w przypadku deweloperów wynosi właśnie około 2 lat. Oczywiście średnio. Więcej tabel GUS-owskich znajdziesz na naszej stronie symen24.pl, bo przepraszam, ale dzięki przeziębieniu nie jestem w stanie nagrać zbyt długiej audycji. Natomiast co te dane oznaczają na tle ogólnej sytuacji na rynku? No, tą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania to ja bym się w ogóle nie przejmował, ponieważ ona odzwierciedla to, co już się kiedyś wydarzyło i po prostu jest konsekwencją tego, co było jakiś czas temu. Natomiast zastanawia ta zmniejszająca się różnica między wydanymi pozwoleniami, a też takim boomem na rozpoczynanie nowych budów. I powstaje pytanie, czy w związku z tym, że w tej chwili nie wiadomo, czy mamy się spodziewać tego dotowanego kredytu, czy też może deweloperzy wiedzą coś innego niż ogół publiczności, czy też po prostu każdy z nich ma jakieś pieniądze i musi zainwestować, nie chce czekać i inwestuje. No, tych przyczyn takiego wzrostu rozpoczynanych budów może być wiele, ale też jeżeli ten wzrost rozpoczynanych budów, szczególnie wśród deweloperów, będzie trwał nadal, a nasza sytuacja gospodarcza, czy też w zasadzie sytuacja gospodarcza, ekonomiczna potencjalnych kupujących mieszkania nie będzie się poprawiała, to może się okazać, nie musi, ale może, że niektóre inwestycje deweloperskie po prostu będą przestrzelone. Dodam też, że wielokrotnie w naszych audycjach mówiłem Wam takie powiedzenie, które mówi, że najpierw biedny
umrze, zanim gruby schudnie. I to odnosi się również do rynku nieruchomości i do potencjału popytu. To oznacza, że jeżeli w ogóle pogarsza się sytuacja ekonomiczna potencjalnych nabywców nieruchomości, to pierwsi wypadają z tego rynku ci, którzy chcą nieruchomości, nazwijmy je w cudzysłowie tańsze. To nie jest tak do końca, ale no to takie bardziej popularne, ten segment popularny. Natomiast ci, którzy chcą te nieruchomości lepsze, mieszkania lepsze, oni dłużej zachowują swoją zdolność nabywczą. Więc sądzę, że rozsądni deweloperzy również ten fakt biorą pod uwagę. I jeszcze odnosząc się do tego powiedzenia rozsądni deweloperzy, albo może raczej doświadczeni deweloperzy, bo w Polsce istnieją firmy, które przeżyły kryzys Lehman Brothers między 2008 i potem ten spadek i ten zastój taki na rynku, który trwał prawie 5 lat. Są firmy, które przeżyły dramat związany z tak zwaną dziurą Bauca, to było na początku tego XXI wieku, ale są też firmy, które rozpoczęły swoją karierę budowlaną właśnie już po kryzysie, już po 2012, po 2013 roku. I te firmy w zasadzie przez długi czas żyły w przekonaniu, że rynek nieruchomości zawsze rośnie. Jeżeli nie będzie jakichś zadziwiających wydarzeń, to ja bardziej spodziewam się po prostu stabilizacji tego rynku, o czym też było w innych naszych audycjach, ale warto w każdym razie śledzić to, co dzieje się w budownictwie, ponieważ tak duże rozpoczynanie nowych budów przez deweloperów oznacza też, że te mieszkania będą musiały trafić na rynek. I czy spotkają się ze wzrostem popytu, bo na przykład zostaną obniżone stopy procentowe, albo inwestowanie w mieszkania przez niektórych znowu będzie postrzegane tak jak inwestycja w złoto, czy też raczej tego wzmożonego popytu nie będzie? No cóż, jesteśmy w takiej sytuacji, że oba kierunki w tej chwili są możliwe. Zobaczymy, jak będzie. Zapraszam Was na stronę symen24.pl po więcej danych. Przepraszam za to, że nagrałem tę audycję będąc przeziębionym, ale uważam, że informacja jest świeża i warto ją podać, bo jestem przekonany, że w wielu mediach dowiecie się o kryzysie w budownictwie, bo od początku tego roku oddano o 10,5% mniej mieszkań niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ale chyba już z tych wykresów, które przedstawiłem, to wynika, że budownictwo w 2024 działa zdecydowanie lepiej niż w 2023. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany w prawie, zapraszam, subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach, podając również nazwę miejscowości, swoje odczucia o Twoim lokalnym rynku nieruchomości. Zapraszam do wspierania naszego kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej i przypominam, strona symen24.pl, tam więcej danych do tego tematu. Cześć, trzymajcie się.